Hello, hello! Tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiaj omawiamy sobie drugą część książki Ericha Fromma o sztuce miłości. Tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, zaczynamy od cytatu odnoszącego się do miłości, do samego siebie. I w sumie to powiem Wam, że jest to całkiem ciekawy cytat. Jeżeli człowiek potrafi kochać w sposób produktywny, kocha również samego siebie. Jeżeli potrafi kochać tylko innych, nie potrafi kochać w ogóle. Powiem Wam szczerze, że ja nie mam pojęcia, jaki mam stosunek do tego cytatu, bo jak go czytałam i zaznaczałam, to był dla mnie taki właśnie na tyle przykuł moją uwagę, że chciałam go zaznaczyć. A teraz tak sobie myślę, mam takie w głowie, czy to na pewno tak działa? Ale wydaje mi się, że może tak być. Wydaje mi się, że naprawdę może tak być. Wiecie, w sumie tak sobie myślę po prostu, takie mam rozkminy, że rzeczywiście to się trochę łączy z tym, co ja mówiłam o tym, że jeżeli czegoś nie mamy w sobie, to nie jesteśmy w stanie tego komuś dać. Tylko to było trochę radykalne, w sensie Fromm pisał radykalnie w tych swoich książkach. On po prostu co uważał, to mówił i mówił to wprost. Nie owijał tego w bawełnę, nie owijał tego w jakieś czułe słówka, tylko mówił według niego, kto nie umie kochać siebie, umie kochać tylko innych, to tak naprawdę nie umie kochać. Więc może to mi daje taki zgrzyt, że to było aż tak radykalne, bo to trochę jest radykalne. To jest takie trochę uderzenie w twarz pewnych osób, które uważały, że kogoś kochają, a według Fromma nie kochają, bo do siebie nie czują miłości. To można tak, wiecie, debatować. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że ja bym się z tym zgodziła, ale nie w taki sposób, żeby zburzyć światopogląd połowy osób z tego świata. Tylko po prostu, no rzeczywiście, jeżeli czegoś nie mamy w sobie, to nie jesteśmy w stanie tego dać. Jeżeli nie czujemy w sobie miłości do siebie, chociaż trochę, to jakim cudem możemy dać tą miłość drugiej osobie? No, tak dając kolejną retrospekcję do mojej przeszłości, to rzeczywiście, no ja nie kochałam siebie. Czy umiałam kochać? Ja do tej pory nie wiem, czy umiem kochać. Autentycznie, w sensie ja miałam bardzo dużo w ogóle rozkmin w życiu, czym tak naprawdę jest miłość, bo nie byłam w stanie sobie jej jakoś zobrazować. I to może jest dziwne, co teraz mówię, ale serio, ja się zastanawiałam, o co mi chodzi w ogóle. I zdałam sobie sprawę, że po prostu wszystkie jakieś moje gdzieś tam zauroczenia to nie była miłość, tylko właśnie zauroczenia, nie? Nawet jak byłam w związku, to że to nie była prawdziwa miłość. No. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Po prostu zostawiam to do waszej interpretacji. Idziemy do kolejnego cytatu, który jest krótki, ale mocny. Egoista kocha siebie nie za wiele, ale za mało. W rzeczywistości nienawidzi siebie. I szczerze mówiąc, jeżeli sobie to zaznaczyłam, to miało sens, tylko ja nie pamiętam, po czym to miało sens. Bo serio, bo teraz mi się to nie łączy w głowie, dlatego właśnie to sobie wszystko zaznaczam, żeby po prostu też wracać do tych myśli, do tych przemyśleń, do tych, nie wiem, rozmów z samą sobą. Nie, no po prostu wiecie, do rozkminiania, do układania sobie różnych rzeczy w głowie, do dowiadywania się nowych rzeczy, do rozszerzania swoich poglądów. No, takie tam. Dobra, może przeczytajmy sobie dalej, to może nam coś rozjaśni. Ten brak czułości i troski o siebie, który jest tylko jednym z przejawów braku produktywności, sprawia, że egoista czuje się pusty i zawiedziony. Nieuchronnie staje się nieszczęśliwy i gorączkowo usiłuje ciągnąć z życia zadowolenie, którego osiągnięcie sam sobie uniemożliwia. Wydaje się, że człowiek taki zbytnio dba o siebie, w rzeczywistości jednak dokonuje tylko bezowocnych prób, aby ukryć i jakoś zrekompensować niepowodzenia w pielęgnacji swojego prawdziwego ja. Freud utrzymuje, że egoista pełen jest samouwielbienia, jakby odwrócił swoją miłość od innych i skierował ją ku własnej osobie. Prawdą jest, że egoiści nie potrafią kochać innych, ale nie potrafią też kochać siebie samych. Szczerze mówiąc, ten fragment
trochę może coś mi rozjaśnia, ale nie za bardzo. Ja się muszę wczytać. Ja się muszę wczytać. A few moments later. Staje się nieszczęśliwy i gorączkowo. Dobra. Chyba zrozumiałam, o co chodzi, bo dobra, bo ja myślałam w drugą stronę, bo miałam takie, czemu ktoś, kto jest egoistą, nienawidzi siebie? A to trzeba spojrzeć w drugą stronę. Ktoś, kto nienawidzi siebie, staje się egoistą. Big brain time. Teraz mi się to wszystko łączy, w sensie nie każda osoba, która w jakiś sposób nienawidzi siebie, według mnie stanie się egoistą. No może nie, ale jeżeli ktoś bardzo nienawidzi siebie, to jednak czuje potrzebę podwyższenia się. Wiecie, czuje się na dole, a potrzebuje być trochę wyżej, żeby nie wpaść w dół. Dlatego próbuje siebie wyciągnąć na piedestał. I to jest pozorne dbanie o siebie, bo tak naprawdę to nie jest dbanie o siebie, o swoją osobę, o swoją psychikę, tylko po prostu patrzenie tylko i wyłącznie na siebie, jakby inni nie mieli znaczenia, dlatego że ty sam dla siebie nie masz znaczenia, a potrzebujesz to znaczenie mieć, bo każdy człowiek potrzebuje tego w jakimś stopniu do życia. I może to jest pokręcone to, co mówię, ale w mojej głowie to trochę ma już sens. Dobra, jeszcze mam jeden fragment dotyczący miłości do samego siebie. Jeżeli kochasz samego siebie, kochasz każdego tak, jak kochasz siebie. Jeśli kochasz innego człowieka mniej niż siebie samego, nie umiesz prawdziwie kochać siebie. Jeżeli jednak kochasz wszystkich jednakowo, włączając w to i siebie, będziesz wszystkich kochał jak jedną osobę, a tą osobą jest zarówno Bóg, jak i człowiek. A zatem ten jest wspaniałym i prawym człowiekiem, kto kochając siebie w ten sposób kocha wszystkich. Znowu mi się tutaj pojawia ta radykalność tych cytatów, radykalność tych słów, chociaż to nie są stricte słowa Froma, tylko mistrza Eckharta i one są po prostu zacytowane w tej książce, ale mimo wszystko jest to dosyć radykalne, bo nie zgadzam się z tym, że żeby być osobą, która umie kochać, to trzeba kochać wszystkich. Można kogoś nie lubić. Może chodzi o to bardziej, żeby nie szukać najpierw nienawiści, tylko swego rodzaju miłości, nie? Miłość i nienawiść przeciwstawią sobie nawzajem, w sensie są przeciwstawne i tak się po prostu zastanawiam, nie ma osoby, która ani jednego człowieka na tym świecie by nie lubiła. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie polubimy, z kim po prostu te, nie wiem, wiecie, coś nie kliknie, coś będzie zgrzytać. I w mojej opinii nie chodzi o to, żeby kochać wszystkich, ale żeby umieć tą miłość do świata wyrazić. I zgadzam się z tym, że jeżeli kochamy niby innych bardziej niż samego siebie, to tak naprawdę nie kochamy siebie. No, to mogę się zgodzić. Ale ta radykalność trochę jest taka, ale ogólnie, trochę sensu to na pewno ma. Tutaj jest też część o miłości Boga i szczerze mówiąc, ja nie jestem wierząca, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, w pierwszej części omawiania tej książki. Nie jestem, ale właśnie co tam było stricte o wierze jakiejkolwiek, to miałam takie, dobra, to se poczytam. Ale takie rzeczy właśnie jak utożsamianie Boga pod kątem psychologicznym z czymś, tak jak mówiłam też w poprzednim filmiku, naprawdę bardzo ciekawe to jest dla mnie. I tutaj mam taki cytat właśnie z tej części, który mi się mega spodobał. W tym stadium rozwoju Bóg przestaje być osobą, człowiekiem, ojcem. Staje się symbolem zasady jedności pod różnymi postaciami, wyobrażeniem kwiatu, który rozkwitnie w człowieku z nasienia duchowego. Bóg nie może mieć imienia. Imię zawsze określa rzecz lub osobę, coś ograniczonego, skończonego. Jak Bóg może mieć imię, jeżeli nie jest ani osobą, ani rzeczą? I to jest to. To jest to, czym ja się kieruję w życiu. Bóg nie jest osobą. Bóg jest czymś. Czymś, co krąży na tym, czymś nadrzędnym, ale nie wiadomo, co to jest.
Dlatego nie czuję łączności z żadną religią, bo tak jak tutaj było też wcześniej napisane, Bóg jest prawdą, Bóg jest sprawiedliwością. To jest właśnie to. Prawda, sprawiedliwość, te dobre wartości, to jest Bóg. W mojej opinii oczywiście. I nie mówię tutaj tego, żeby teraz zniechęcić ludzi do wiary, czy to, nie wiem, w Jezusa, czy w Allaha, czy w kogokolwiek innego. Nie. Mówię to dlatego, że takie są moje odczucia, takie są moje poglądy na ten temat, że jest coś nadrzędnego, co tym wszystkim kieruje, jakieś wartości, podświadomość. Ale osoba, rzecz, to w mojej opinii to tak nie działa. Ale szczerze mówiąc, ja też rozumiem bardzo ludzi wierzących, którzy na przykład jak mają jakiś problem w życiu, potrzebują się zwrócić do Boga i wyobrażają go sobie jako osobę, jako prawdopodobnie Jezusa z obrazu, no nie? Wiecie, chodzi o to, że ludzie chcą rozmowy z drugim człowiekiem. Jeżeli nie ma człowieka na ziemi, który ich zrozumie, zwracają się do Boga, pomimo tego, że go nie widzą, wyobrażają go sobie jako człowieka. I ja to rozumiem. I ja to totalnie szanuję. Ja też mam tak, że ja rozmawiam ze wszechświatem. Ja nie używam słowa Bóg jakby w moim życiu, nie czuję tego, ale rozmawiam ze wszechświatem, jakby był osobą. Szczerze powiem, że nie do końca go sobie wyobrażam jako człowieka, tylko bardziej staram się poczuć łączność z tym, co jest wokół mnie i z tym rozmawiać, ale mimo wszystko to, że ja rozmawiam z tym wszechświatem, to jest swego rodzaju uczłowieczenie tego wszechświata. Więc totalnie rozumiem myślenie ludzi. Ale nie ukrywam, że jestem zwolenniczką tego psychologicznego spojrzenia na kwestię Boga, na kwestię wiary, na kwestię tego, że to wszystko się sprowadza do podświadomości, na kwestię tego, że jedni potrzebują tego, inni tamtego. I to mogłaby być długa debata, ale jakby to nie jest na teraz. To nie jest na teraz. Ja po prostu tak uważam, że wszystko się sprowadza do tej podświadomości. I póki każdy robi to w swoim zakresie i nie krzywdzi tym nikogo i nikogo do niczego nie zmusza, to nie ma w ogóle nic do gadania. Kto w co wierzy, w kogo wierzy, jak wierzy. To jest każdego indywidualna sprawa. I tutaj jest cytat, który trochę zwieńcza to, co mówiłam, ale jeszcze bardziej to rozszerza. I to tak w piękny, ten psychologiczny, ten fromowski sposób. Dojrzewająca idea monoteizmu w swoich dalszych następstwach może prowadzić do jednego tylko wniosku. Nie należy w ogóle wymawiać imienia Boga. Nie należy mówić o Bogu. Wówczas Bóg staje się tym, czym jest potencjalnie w teologii monoteistycznej, bezimiennym, jedynym, a nasze niewyrażalne jąkanie się na jego temat odnosi się do jedności stanowiącej podstawę wszechświata zjawisk, podłoże wszelkiego istnienia. Bóg staje się prawdą, miłością, sprawiedliwością. Bóg jest mną, ponieważ jestem człowiekiem. No to są ciekawe słowa i nawet nie wiem, jak je skomentować, bo one są po prostu dla mnie piękne i w ogóle ciężko mi je wyjaśnić, bo one są tak niezwykłe dla mnie, że czuję trochę, że nie powinnam nawet wyjaśniać tego cytatu, że czuję, że każdy powinien sobie go zinterpretować tak, jak chce, tak, jak uważa, tak, jak czuje. Bo naprawdę, aż po prostu człowiek ma takie westchnięcie, takie trochę uniesienie na tych słowach, przynajmniej ja tak mam. Mam krótki cytat, bardzo krótki, ale który może trochę rozwalić mózg. Ciężkość jest źródłem lekkości. Bezruch jest władcą ruchu. I pamiętam, jak czytałam ten fragment, to tak się zatrzymałam na chwilę, bo miałam takie wow, to rzeczywiście ma sens. Niby to są, wiecie, przeciwieństwa, ciężkość, lekkość, bezruch, ruch, a jednak ma to sens, bo w przyrodzie i w życiu jest harmonia, jest równowaga. No, jakby no, nie ma, dosłownie to jest takie, skąd wiemy, że coś jest ciężkie? Bo nie jest lekkie.
Dosłownie, to jest to. Ja to też sobie trochę przetłumaczyłam na swoje życie, no nie, i na swoje przejścia. Ten fragment, zwłaszcza ciężkość jest źródłem lekkości. I ja się z tym zgadzam pod kątem tego, co dają przejścia. Co dają takie trudne przejścia w życiu, bo one dają później lekkość. Szczerze, im wydaje mi się, w sensie, dobra, to nie jest reguła, bo to różnie bywa, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś przeżył ciężkie chwile w przeszłości, to później będzie mu łatwiej. I może to jest okropna myśl dla niektórych, ale ja tak uważam, że osoby, które miały łatwiejsze dzieciństwo, będą miały trudniej w dorosłości, a osoby, które miały trudniejsze dzieciństwo, będą miały łatwiej w dorosłości. I nie mówię tutaj o tym, żeby teraz każde dziecko miało trudne dzieciństwo i każde dziecko miało, nie wiem, jakieś traumy na bani, bo to jest w ogóle nienormalne. Nie chodzi tu o traumy nawet. Po prostu, tak jak też mówiłam w tej pierwszej części odnośnie tego, że ja musiałam być od dziecka samodzielna. To była trudna sytuacja, ale dzięki temu ja teraz jestem samodzielna. Wiecie, o co chodzi. No, powiem wam, że po prostu ta książka trochę ryje beret, ale z drugiej strony jest bardzo dużo mądrych rzeczy ogólnie. Wiadomo, gdyby nie było tych mądrych rzeczy, to bym wam tego nie czytała, ale wow. Czuję po prostu, jak ta atmosfera się zagęszcza wokół mnie. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, kolejny fragment, którego nie pamiętam, ale sobie przeczytamy i zobaczymy, o czym on jest. Obecnie możemy wrócić do ważnej paraleli między miłością do rodziców a miłością do Boga. Dziecko zaczyna życie od przywiązania do matki jako podstawy wszelkiego istnienia. Czuje się bezradne i potrzebuje jej wszechogarniającej miłości. Potem zwraca się ku ojcu, ku nowemu ośrodkowi uczuć, gdyż ojciec staje się przewodnim czynnikiem jego myśli i działania. Na tym etapie dziecko powoduje się potrzebą zdobycia pochwały ojca i chęcią uniknięcia jego niezadowolenia. W okresie pełnej dojrzałości człowiek uwalnia się od osoby matki i ojca jako sił opiekuńczych i wydających rozkazy. Wyrobił już w sobie ojcowskie i matczyne zasady. Stał się swoim własnym ojcem i matką. W historii rodzaju ludzkiego widzimy i możemy przewidywać taki sam rozwój wydarzeń. Od początkowej miłości Boga, przejawiającej się jako bezradne przywiązanie do bogini matki, poprzez pełne posłuszeństwa przywiązanie do ojcowskiego Boga, do stadium dojrzałości, kiedy Bóg przestaje być jakąś zewnętrzną potęgą, kiedy człowiek przyswoił sobie już elementy miłości i sprawiedliwości, kiedy zjednoczył się z Bogiem i wreszcie doszedł do momentu, w którym odważa się mówić o Bogu jedynie w poetyckim, symbolicznym sensie. O w mordę! To była moja pierwsza reakcja, jak to przeczytałam. O w mordę! Ogólnie ja się tutaj z większością zgadzam, tylko też widzę trochę tutaj taką stereotypizację lekką, przynajmniej niektórzy mogliby tak pomyśleć. Bardziej to jest chyba pod kątem psychologicznym, bo jednak tak z reguły ta matka jest bardziej taka czuła dla tego dziecka, mówimy o małym dziecku, a ojciec jest taki twardszy. No ale to też nie jest reguła, tylko weźmy pod uwagę, że to naprawdę było pisane w 1950 którymś roku, nie pamiętam dokładnie. Więc weźmy na to poprawkę. Tak czy siak, najbardziej mnie zainteresowała końcówka, bo ja się z całością zgadzam. Ja się zgadzam z tym, że właśnie mówiąc tutaj już tym, co tutaj jest napisane w tym cytacie, że matka, ta współczująca i że od tego się zaczyna, potem jest ojciec, w którym ma się te zasady takie, żeby go nie zawieść, żeby mieć jakieś swoje tam, no po prostu zasady moralne. I później człowiek idzie z tym w dorosłość. Oczywiście nie każdy, bo nie każdy miał dane wzorce i w ogóle. My mówimy tutaj o idealnej sytuacji, a tak naprawdę mówimy tutaj o miłości do Boga. I właśnie to zastanawiam się nad tą końcówką. Bóg przestaje być jakąś zewnętrzną potęgą, kiedy człowiek przyswoił sobie już elementy miłości i sprawiedliwości, kiedy zjednoczył się z Bogiem i wreszcie doszedł do momentu, w którym odważa się mówić o Bogu jedynie w poetyckim, symbolicznym sensie. Czyli nie mówi o Bogu jako o człowieku, bo się z nim zjednoczył? Może? Nie wiem do końca, jak to skomentować.
Właśnie chyba sobie to dlatego zaznaczyłam, bo nie wiedziałam, jak to skomentować, a do mnie to tak trafiło trochę. Ja się zastanawiam, mówić o Bogu jedynie w poetyckim, symbolicznym sensie. Hm, nie wiem do końca, jak to zinterpretować. Tutaj chyba po prostu musimy połączyć siły w interpretacji. No, w sensie, no, według mnie po prostu, znaczy tak na chłopski rozum wydaje mi się, że to jest coś takiego, że dobra, w takim potocznym bardzo języku, że człowiek wchodzi na wyższy level świadomości w momencie, w którym ma te wartości zadane przez Boga, ale tak naprawdę przez jego rodzinę i tak naprawdę on nie traktuje Boga jako człowieka, tylko po prostu traktuje te wartości dane od Boga jako takie kierujące życiem i dlatego on się zjednoczył z tym Bogiem i w sumie nie mówi o nim jako człowieku i dlatego jest na wyższym levelu. Nie wiem. Coś takiego mi się klaruje w głowie, ale chyba bym musiała to przeczytać jeszcze z 10 razy, żeby ogarnąć. Dobra, wychodzimy z miłości do Boga, idziemy do miłości i jej rozbicia we współczesnym społeczeństwie zachodnim. Czyli mówimy o tym, co mówiłam w poprzednim filmiku, że według mnie świat schodzi na psy. I to jest oczywiście połączone z tym, że na przykład światem rządzi pożądanie seksualne. No, nie podoba mi się to, ale to jest moja opinia. I na pierwszej stronie tego rozdziału mam od razu zaznaczony cytat. Jeżeli mówimy o miłości we współczesnej zachodniej kulturze, nasuwa się pytanie, czy społeczna struktura zachodniej cywilizacji i wypływający z niej duch sprzyjają rozwojowi miłości. Jeśli się postawiło takie pytanie, trzeba odpowiedzieć na nie przecząco. Żaden bezstronny obserwator naszego życia na Zachodzie nie może wątpić, że miłość, braterska, macierzyńska czy erotyczna, jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim i że jej miejsce zajmują formy pseudomiłości, które w istocie są jedynie formami jej rozbicia. W pięknych słowach powiedziane to, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, czym jest miłość. Niestety. Jakby that's my opinion, ale uważam, że tutaj jest naprawdę dużo sensu i nie ma co się nawet rozwodzić, po prostu warto przeczytać sobie te słowa kilka bądź kilkanaście razy i spróbować zrozumieć. Kolejny cytat. Stosunki, jakie łączą ludzi, są w zasadzie stosunkami wyobcowanych automatów, przy czym każdy opiera swoje bezpieczeństwo na trzymaniu się blisko stada i na niewyróżnianiu się od innych w myśli, uczuciach czy działaniu. Kolejny raz jestem niesamowicie zaskoczona tym, że Fromm doszedł do tych wniosków z 70 lat temu. I to dosłownie mi otworzyło mózg, w sensie ja to wiedziałam, ale nie byłam w stanie tego nazwać. I to jest taka prawda, że dosłownie stosunki, jakie łączą ludzi, są stosunkami wyobcowanych automatów. Ludzie nie myślą kategoriami miłości. Ludzie myślą tym, że najlepiej, żeby się wtopić w tłum, nie wyróżniać się. Ja nie mówię, że wszyscy, ale dużo osób ma takie właśnie przynależność do stada, oni muszą mieć jakąś grupę, więc muszą w jakiś sposób się w tym wtopić, tylko wtedy nie myślą o tym, kim tak naprawdę są i czego tak naprawdę chcą od tego życia, tylko po prostu kopiują, po prostu patrzą, żeby czuć tą przynależność. A prawda jest taka, że wtedy to prowadzi tylko do nieszczęścia tego człowieka. Bo jeżeli udajemy kogoś, kim nie jesteśmy tak naprawdę, to nigdy nie będziemy szczęśliwi w pełni. Moja opinia kolejny raz. Nie no, ale tak na serio. Ja sobie myślę, że lepiej naprawdę mieć mniej tych osób wokół siebie, ale te osoby, żeby były naprawdę wartościowe dla nas, żeby akceptowały nas w pełni takimi, jakimi jesteśmy. Że nawet warto się wyróżniać z tego tłumu. Prawda jest też taka, że czy będziemy sobą, czy nie będziemy sobą, zawsze znajdziemy jakąś grupę, która będzie nas akceptowała i do której będziemy czuli przynależność. Tylko pytanie, czy warto szukać tej grupy, udając kogoś, kim się nie jest? Lepiej być sobą i szukać tych ludzi, którzy nas szanują i z którymi czujemy więź, właśnie będąc sobą. Bo wtedy osiągniemy już totalną pełnię szczęścia. Nie tylko bycie sobą, ale też przynależność. I mam kolejny fragment, który też trochę właśnie mówi o tym, co ja myślę na temat
bycia sobą. Dzisiejszy człowiek jest naprawdę bliski obrazu, jaki nakreślił Huxley w swym nowym, wspaniałym świecie. Dobrze odżywiony, dobrze ubrany, zaspokojony seksualnie, a jednak nie mający swego ja, bez żadnych, prócz bardzo powierzchownych kontaktów z bliźnimi. Człowiek, którego opisać można sformułowanymi przez Huxleya sloganami: kiedy jednostka czuje, społeczeństwo bzikuje, albo nigdy nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj. I wreszcie jako szczytowe hasło: każdy w dzisiejszych czasach jest szczęśliwy. Szczęście człowieka polega dzisiaj na zabawieniu się. Zabawić się to zaspokoić użyciem i spożyciem przeróżnych dóbr. Pochłania się wszystko: widowiska, jedzenie, napoje, papierosy, ludzi, odczyty, książki, filmy. Świat jest jednym wielkim przedmiotem naszego łaknienia, wielkim jabłkiem, pełną butelką, wielką piersią. My jesteśmy tymi, którzy są, wiecznie na coś czekają, mają na coś nadzieję i wiecznie są z czegoś niezadowoleni. No kurde, w życiu nie przeczytałam cytatu, który by trafniej określał dzisiejsze społeczeństwo. I jestem w szoku, że to społeczeństwo tak wyglądało też te 70 lat temu. I żeby nie było, ja tu nie chcę wyjść teraz na jakąś osobę, która kompletnie jest poza tym, która jest w ogóle na innym poziomie świadomości, w ogóle nie wiadomo czego, no już bez przesady. Ja bardziej, no bo ja też pochłaniam. Ja widzę to. Ja pochłaniam to wszystko, co jest, no nie? W sensie to wszystko, co ten świat oferuje. I według mnie samo w sobie to nie jest niczym złym. Złe jest to, że bardzo dużo ludzi tylko chce łaknąć, nie szuka niczego w sobie i ciągle jest niezadowolonych z tego, co świat im daje, nie mając w ogóle świadomości tego, że tak naprawdę na ich własne życie mają wpływ tylko i wyłącznie oni sami. Są rzeczy, na które nie mają wpływu, ale mają wpływ, co z tymi rzeczami bądź myślami zrobią. No to mi akurat powiedziała moja terapeutka w ogóle. Na terapii, to już parę lat temu. I to ma sens. Wyjaśnię to na pewnym przykładzie związanym z psychologią, przynajmniej z moją terapią, że powiedzmy, no ja kiedyś miałam potężne zaburzenia depresyjne i miałam też myśli, że chciałabym zniknąć z tego świata. Wiecie, jakie myśli, tak? Ja tutaj gadam, żeby trochę, wiecie, nie gadać takich mocnych rzeczy, żeby tam, wiecie, się platformy nie zdenerwowały. Każdy wie, o co chodzi. I po prostu to, że ja po latach zaczęłam wierzyć w siebie, zaczęłam robić swoje, zaczęłam, nie wiem, żyć własnym życiem, to nie znaczy, że te myśli zniknęły na zawsze. Nie zniknęły. Nie. W sumie to tak, w sensie one się pojawiają teraz bardzo rzadko, ale no jeszcze z parę miesięcy temu czasem się pojawiały, jak było bardzo ciężko. I my nie mamy wpływu na to, że one się pojawią. No nie mamy. Ale mamy wpływ na to, co z nimi zrobimy. Bo nawet jeżeli mi się w głowie pojawią te myśli, to ja w nie nie uwierzę. Ja po prostu powiem: co ty gadasz, idź ze stąd. To jest dosłownie rozmowa z twoim mózgiem. To jest dosłownie rozmowa wewnątrz ciebie. No, taki nawet nie konflikt wewnętrzny, rozmowa wewnętrzna. Tak naprawdę to był fundament chyba całej mojej terapii, rozmowa wewnętrzna. Po prostu zdrowa część i chora część, ja to przynajmniej tak nazywam, i one ze sobą gadają wewnątrz mnie. Także czasem może przyjść chora część i powiedzieć: ty, a może by tak zniknąć sobie, a wtedy przyjdzie zdrowa część i powie: co ty gadasz, idź sobie stąd. Tam są drzwi. I dla osób, które myślą, że ja się śmieję teraz z jakichś poważnych rzeczy, wyobraźcie sobie, że ja to powiedziałam wszystko terapeutce, bo dużo osób potrafiło się przywalić do tego, że ja tak lekką ręką gadam o tych moich przeżyciach, gdzie absolutnie nie śmieję się z niczyich przeżyć, tylko po prostu łapię dystans do swoich traum i do swoich przeżyć. I powiedziałam terapeutce bardzo mocny żart, który powiedziałam wśród swoich znajomych z pracy, i ona się śmiała razem ze mną. Autentycznie. I powiedziała, że właśnie o to chodzi. Właśnie o ten dystans chodzi. Żeby po prostu, że to nie jest śmianie się z zaburzeń psychicznych, to jest dystansowanie się do swojej traumy i różne takie. Więc nawet jeżeli ktoś powie, może po prostu szczerze, jeżeli mam być tutaj już zupełnie, totalnie szczera, ja po prostu uważam, że osoby, które tak gadają, że
że ja się śmieję, że nie powinno się tak, to po prostu nie są gotowe na to, co ja mówię. Nie są gotowe, bo są na innym etapie. I czy to jest nawet coś złego? Nie. Po prostu nie jesteście gotowi na to. Tyle. To jest moja opinia. Nie jesteście gotowi na to, na łapanie tego dystansu. I nigdy się nie będę śmiała z tego, że coś możecie mieć. Jakieś traumy, jakieś przejścia. Nigdy się nie będę z tego śmiała. Po prostu wiem, że jesteście na innym etapie. I nie do końca macie w głowie i w duszy tą gotowość do tego ogromnego dystansu, jaki ja już sobie wyrobiłam, wypracowałam. I da się to zrobić i uważam, że to jest całkiem słuszne, ale każdy zrobi ze swoją psychiką co chce. Zapaliłam światło, bo się nagle jakoś dziwnie ciemno zrobiło za oknem i jak dzisiaj będzie znowu padał deszcz, to ja padnę, więc lecimy dalej. Nie no, tak tytułem przerywnika miałyśmy wczoraj z koleżanką spektakle w takim półplenerze, bo było zadaszenie, ale tak naprawdę to nie było w środku budynku. To był taki à la Skansen, taki park i po prostu zaczął padać deszcz i my trochę na tym deszczu też grałyśmy, bo trochę wychodziłyśmy na tą trawę. No, więc trochę już mam dosyć deszczu. No i wracając do tematu, mam tutaj kolejny cytat, którego nawet nie będę tłumaczyć, bo wydaje mi się oczywisty. Miłość nie jest skutkiem zaspokojenia seksualnego, lecz szczęście seksualne, a nawet znajomość tak zwanej techniki seksualnej jest wynikiem miłości. To, o czym mówiłam już wcześniej, no miłość to nie jest pożądanie, pożądanie to nie jest miłość, tak? Jeżeli kogoś pożądamy seksualnie, to nie zawsze musimy go kochać, ale jeżeli go kochamy, to na pewno pożądamy go też seksualnie. Kolejny cytat, który jest bardzo ciekawy. U podłoża miłości neurotycznej leży fakt, że u jednego lub u obojga kochanków pozostało przywiązanie do postaci ojca lub matki i jako ludzie dorośli przenoszą oni na kochaną osobę swoje uczucia, nadzieje i obawy, jakie odczuwali wobec któregoś z rodziców. Ludzie tacy nigdy nie uwalniają się od dominacji wzorca dziecięcej zależności i jako dorośli w swoich potrzebach uczuciowych tego wzorca poszukują. Bardzo to się łączy w ogóle z moimi przejściami odnośnie zauroczeń, bo to jest tak, że ja właśnie w chłopach, w których się zauroczyłam kiedyś, no, kiedykolwiek, szukałam wzorca ojca. I teraz się potrafię do tego przyznać. I nie mówię, że dalej głowa mi tego nie robi, bo robi czasem. Ale ja już po prostu potrafię odpychać te myśli, że mam takie, ej, laska, jakby to, że ktoś ci daje tą troskę, której tobie brakowało, że nie miałaś tego wzorca ojca, no bo ja znam tatę, ale on nie mieszkał z nami przez całe praktycznie moje życie, więc jego było mało, bardzo mało. Nie będę się tutaj wgłębiała jakby w tą moją historię, bo to też nie jest temat do internetu, co tam się w mojej rodzinie wydarzyło. Po prostu, no ja szukałam wzorca ojca, bo mi brakowało tej ojcowskiej troski, bycia córeczką tatusia, więc jak ktoś mi dawał troskę, jak mi ktoś, nie wiem, pisał, nie wiem, dobranoc skarbie, mój były, to ja byłam like i w głowie od razu marsz weselny, już od razu po prostu. Ja sobie wyobrażałam, jakby to brzmiało, gdybym miała jego nazwisko. Przysięgam. Już od razu myślenie o tym, czy my kiedykolwiek będziemy mieli dzieci. Ja miałam 14 lat. Przysięgam wam, to nie. Nie będę nawet tego już komentować, jakby w sensie ja po prostu wiem, że nie na tym miłość polega, bo ja wtedy nie czułam miłości. Ja teraz właśnie tak naprawdę dopiero teraz zrozumiałam, jak to jest się otworzyć i nie patrzeć tylko i wyłącznie na troskę. Ale nie będę się w to wgłębiać. Po prostu dopiero tak naprawdę, nie wiem, przez ostatni rok zaczęłam czuć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo wcześniej szukałam ojca. O, tutaj mamy też ciekawy cytat. Cechą charakterystyczną takiej bałwochwalczej miłości jest jej nagłość i gwałtowność w początkowym momencie. Tę bałwochwalczą miłość często opisuje się jako prawdziwą, wielką miłość, ale choć ma ona przedstawiać siłę i głębię uczucia, demonstruje jedynie głód i rozpacz ubóstwiającego. Czy ja muszę coś dodawać? Chyba nie. Właśnie o to chodzi. W sensie, ja kiedyś
oglądałam takiego TikToka, z którym się bardzo zgadzam i który mi też zapadł w pamięć, że miłość to spokój i jeżeli czujesz bardzo skrajne emocje, chcąc się z kimś zobaczyć, to nie jest miłość, tylko obsesja. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, tylko powiedziane w innych słowach. Dobra, mam kolejny fragment i tutaj Wam też trochę przeczytam więcej niż mam zaznaczone. Dzieci służą do celów przerzucenia również wtedy, kiedy powstaje kwestia rozwiązania nieszczęśliwego małżeństwa. Ogólnie przyjętym w takiej sytuacji argumentem rodziców jest twierdzenie, że nie mogą się rozejść, gdyż nie chcą pozbawiać dzieci dobrodziejstw pełnej rodziny. Każde szczegółowe badanie wykazałoby jednak, że atmosfera napięcia i braku szczęścia w pełnej rodzinie przynosi dzieciom więcej szkody niż otwarte zerwanie, które przynajmniej uczy je, że człowiek za pomocą odważnej decyzji może zlikwidować nieznośną sytuację. W punkt! Przecież jeżeli małżeństwo jest nieszczęśliwe, to te dzieci to widzą, dzieci nie są głupie. Dzieci słyszą te kłótnie. Dzieci widzą, że tak naprawdę rodzice nie do końca siebie kochają. Później same nie wiedzą, czym jest miłość, mają... To po prostu jest źródło dysfunkcji. Tutaj mam kolejny fragment. Tak samo jak ludzie przyzwyczaili się uważać, że za wszelką cenę należy unikać bólu i smutku, tak samo wierzą, że miłość oznacza brak wszelkich konfliktów. No właśnie. Miłość to nie jest brak konfliktów. Tylko miłość to jest stawanie razem przeciwko konfliktowi, a nie stawanie przeciwko sobie. Tak samo nie należy lekceważyć żadnej swojej emocji. Warto przyjmować je wszystkie. Ja to też ostatnio czytałam w innej książce, w takim psychoterapeutycznym poradniku, aby poczuć się lepiej, aby radzić sobie lepiej. Nie pamiętam dokładnego tytułu, taki zbiór artykułów. W jednym artykule o tym było, właśnie o tym samowspółczuciu i w ogóle. Pewnie też to tutaj przerobię w tym podcaście, w którymś odcinku, także chill. Po prostu totalnie się z tym zgadzam. No i kolejny cytat. Człowieka żyjącego w kulturach prawdziwie religijnych można porównać do 8-letniego dziecka, które potrzebuje pomocy ojca, ale które zaczyna przyswajać sobie jego nauki i zasady. Współczesny człowiek przypomina raczej 3-letnie dziecko, które wzywa ojca, kiedy go potrzebuje, a poza tym, kiedy może się bawić, jest w zupełności samowystarczalne. Czyli jak mówi stare polskie przysłowie, jak trwoga to do Boga. I ogólnie umówmy się, bardzo dużo osób tak myśli. Nie ma wiele osób, które kierują się prawdziwą wiarą, a nie tym, że jakby potrzebują Boga, kiedy mają trudności w życiu. No, wiecie co, nawet tego nie krytykuję, jakby po prostu tak jest. Dobra, kolejny cytat. Miłość jest doznaniem osobistym, które każdy może przeżyć tylko sam w sobie i dla siebie. Nie ma zresztą chyba nikogo, kto by nie doświadczył choć w nieznacznym stopniu tego uczucia, jako dziecko, młodzieniec czy jako człowiek dorosły. No, raczej każdy z nas doświadczył miłości, ale wydaje mi się, że każdy z nas tą miłość odbiera inaczej i dlatego ja tak się długo zastanawiałam w życiu, czym jest miłość i zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi, bo każdy z nas przeżywa miłość inaczej. Tutaj nie będę Wam nawet pokazywać cytatu, ale tutaj jest o uprawianiu sztuki. Niezależnie czy sztuki stolarskiej, lekarskiej, czy sztuki kochania, czy jakiejkolwiek innej sztuki. I są 3 takie warunki. Dyscyplina, koncentracja i cierpliwość. I w sumie to się zgadza. No i mam kolejny cytat. Naukę każdej sztuki zaczyna się nie wprost, ale by tak rzec pośrednio. Najpierw trzeba sobie przyswoić wiele innych, często pozornie zupełnie z nią niezwiązanych umiejętności, zanim zacznie się uczyć właściwej sztuki. I w sumie z tym się zgadzam. Totalnie. Czasem się robi rzeczy, które są totalnie niezwiązane z daną sztuką i mimo wszystko są potrzebne do tego. To jest niesamowite. I tutaj mamy trochę rozwinięcia też tej dyscypliny, o której mówiłam niedawno. Jednakże jest rzeczą istotną, by dyscypliny nie uważać za nakaz narzucony z zewnątrz, lecz aby stała się ona wyrazem własnej woli, by ją odczuwać jako coś przyjemnego, by powoli dojść do takiego stanu ducha, że odczuwałoby się jej brak jako nieprzyjemny. No, to tutaj chyba nawet nie muszę tego tłumaczyć. To jest po prostu to, żeby nie było nic wymuszone w życiu. Bo wtedy to nie ma sensu.
Tutaj zrobimy sobie malutki przerywnik ze względu na to, że ludzie z pracy się do mnie dobijają i potrzebuję tutaj odpowiedzieć im, także za chwilę się widzimy w jeszcze kilkunastu cytatach. Okej, wracam po przerywniku muzycznym. Musiałam się dogadać z ludźmi z pracy na temat różnych rzeczy, więc już na szczęście się dogadałam, więc lecimy do końca książki. I jeszcze trochę tego jest. I sama jestem w szoku, że tyle tego zaznaczyłam. Więc nie wiem, czy tu znajdziemy jakieś absolutne bęgery, czy po prostu trochę zaznaczałam na oślep. Nie, ale nie wydaje mi się, że zaznaczałam jakoś na oślep. Po prostu ja tak mam, że jak mi coś przykuje uwagę, to zaznaczam. No i w sumie that's it. Także lecimy. Przez złe towarzystwo nie rozumiem bynajmniej jedynie ludzi zepsutych i szkodliwych. Tych bowiem powinno się unikać ze względu na to, że stwarzają wokół siebie trującą i przytłaczającą atmosferę. Mam tu na myśli towarzystwo żywych trupów. Ludzi, których dusza jest martwa, chociaż ich ciało żyje. Ludzi, których myśli i rozmowy są banalne, którzy plotą, a nie mówią i którzy wypowiadają wyświechtane frazesy zamiast myśleć. Jakie to jest prawdziwe? I tutaj znowu pojawia się ta radykalność Froma, ale tak naprawdę jest to według mnie szczera prawda. Po co otaczać się ludźmi, którzy tak naprawdę nie mają nic z sobą do zreprezentowania? Nie mają jakby żadnych jakichś głębszych myśli, tylko po prostu sobie tak żyją. Że ich dusza jest martwa, pomimo że ciało żyje. Po co? Jeżeli chcemy się rozwijać, no przynajmniej pod kątem tym psychologicznym, pod kątem obserwacji świata, nie ma sensu się zadawać z tymi ludźmi. I wydaje mi się, że właśnie ja takich ludzi wokół siebie nie mam, że jeżeli już mam kogoś wokół siebie, to są to takie osoby, które też się wgłębiają i też analizują, też szukają. Może jest to radykalne i nie mówię, że jakby każdy ma tak robić, bo każdy wybiera swoje gdzieś tam środowisko, ale ja jakoś tak też czuję jak From. Czuję, że nie chciałabym mieć blisko siebie osób, które nie czują potrzeby wgłębiania się w dane tematy. I nie mówię tutaj, że na przykład każdy ma się interesować psychologią. Tutaj chodzi o to, że jeżeli człowiek jest płytki, no nie, że jakby po prostu żyje, bo egzystuje. Dla mnie nie ma to sensu. Warto zadawać się z ludźmi pełnymi pasji, pełnymi wigoru. I nie mówię tutaj o tym, żeby to były osoby, nie wiem, w ogóle jakby ciągle mające energię i tak dalej. No nie, takiego wigoru życiowego. Bo każdy z nas jest czasem zmęczony. Po prostu chodzi o ten wigor taki życiowy, tą chęć do życia, chęć do zgłębiania danej wiedzy albo danych sfer życia. To jest po prostu piękne, bo wtedy tyle można pięknych rozmów przeprowadzić, że to jest niesamowite. Tutaj mam cytat, który jest bardzo prosty, ale bardzo trafny. Umieć skoncentrować się na innych znaczy przede wszystkim umieć słuchać. Tutaj to ja nie muszę nic dodawać. Po prostu, jak się koncentrujesz na innych, to umiesz ich słuchać. No i kolejny fragment. Każda czynność, jeżeli wykonuje się ją ze skupieniem, działa na człowieka pobudzająco, chociaż potem przychodzi naturalne i dobroczynne zmęczenie. Podczas gdy każda czynność, przy której się nie skupiamy, działa usypiająco, powodując równocześnie bezsenność w czasie nocnego wypoczynku. Skoncentrować się znaczy żyć w pełni teraźniejszością, daną chwilą, a nie myśleć o następnej rzeczy, którą trzeba zrobić, jeśli w danej chwili robi się to, co należy. Bardzo się z tym zgadzam, równocześnie będąc osobą, która ma totalnie gonitwę myśli i ciągle myślę o tym, co zrobić następne. I staram się jakby wychodzić z tego. No kurde, staram się jakoś po prostu rzeczywiście skupić na tym, co robię. I na szczęście teraz na przykład zauważyłam, że jak ja nagrywam ten odcinek, chociażby ten podcast, nie myślę o tym, co muszę zrobić, chociaż w trakcie myślałam o tym, że zapomniałam schować rzeczy do lodówki, więc musiałam wyjść z nagrywania, żeby schować te rzeczy do lodówki.
Ale może to jest ludzkie, nie wiem. Ale wiem, że rzeczywiście, jeżeli mamy tą gonitwę myśli i nie potrafimy się skoncentrować, to to jeszcze bardziej wszystko męczy. Ale jeżeli się koncentrujemy na tym, co robimy, niezależnie co by to było, jeżeli nam to daje szczęście, to później pomimo naturalnego zmęczenia mamy poczucie tego spełnienia. I to jest piękne. Mam kolejny trochę radykalny cytat, ale w sumie całkiem trafny. Człowiek psychicznie chory albo marzyciel pozbawiony jest całkowicie możliwości obiektywnego spojrzenia na świat zewnętrzny. Ale wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu chorzy psychicznie lub mniej czy bardziej pogrążeni we śnie. Nikt z nas nie ma obiektywnego spojrzenia na świat. Jest ono zawsze zniekształcone przez nasze narcystyczne nastawienie. Zgadzam się. Według mnie nie ma ani jednej osoby, która by totalnie obiektywnie spojrzała na świat. Każdy z nas ma swoje przekonania, każdy z nas ma swoje poglądy i niektórzy kierują się stricte subiektywizmem, stricte tym, że po prostu, nie wiem, dla przykładu, coś ich złego spotkało, więc uważają, że świat jest strasznym miejscem, albo że, nie wiem, coś ich miłego spotkało i dlatego świat jest cudowny i patrzą przez różowe okulary. Różne są takie sytuacje. I niektórzy patrzą totalnie subiektywnie, a niektórzy nawet patrząc obiektywnie na świat i tak w pewnych aspektach zawsze się znajdzie ten subiektywny czynnik. I totalnie to rozumiem. Ja też w sobie to zauważam. I tutaj myślę, że Fromm, pisząc człowiek psychicznie chory, chociaż, bo wiecie, to mogłoby być trochę stygmatyzujące dla osób chorujących psychicznie. Nie chcę, żebyście się tak czuli, bo tu nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli na przykład ktoś ma depresję, nie jest w stanie obiektywnie spojrzeć na świat ze względu na myśli, które do niego przychodzą, że świat jest beznadziejny i w ogóle. Jakby to jest wina tej choroby, nie człowieka, który na nią choruje. I tutaj po prostu nie chodzi o to, że każdy człowiek chorujący psychicznie jest jakiś szalony albo jest delulu. Chociaż każdy z nas jest troszeczkę delulu. Każdy z nas jest troszeczkę delulu. No i było też przysłowie, które mówiło, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko chorzy i niezdiagnozowani. Może trochę radykalne i w sumie może. Nie wiem, w sensie wydaje mi się, że nikt z nas nie jest do końca normalny. W sensie normalny. Tak naprawdę czym jest normalność w momencie, w którym nikt z nas nie jest do końca normalny? Jeżeli normą jest coś, co ma większość ludzi, to tak naprawdę bycie trochę nienormalnym jest normą. I wchodzę tutaj już na ciekawą psychologię teraz i filozofię, ale zostawmy to. Po prostu każdy z nas jest na swój sposób specyficzny. Tak leciutko, co najmniej leciutko. I to w sumie sprawia, że ten świat jest ciekawy. Bo jakby każdy z nas był taki sam, to świat jakby to... Jakby to nudno by było. Totalnie by było nudno. Dobra, lećmy dalej. Zdolność do obiektywnego myślenia to rozum. Emocjonalna postawa kryjąca się za rozumem to postawa pokory. Być obiektywnym i posługiwać się rozumem można tylko wtedy, gdy się osiągnęło pokorę, gdy się wyzwoliło od marzeń o wszechwiedzy i wszechpotędze, jakie miało się w dzieciństwie. W sumie to tak. 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 Zgadzam się. Obiektywizm polega na spojrzeniu na świat i na tym, co my wiemy. W jakimś stopniu. I na tym, żeby po prostu tak patrzeć jakby z boku, z trzeciej osoby, czy to na świat, czy to na siebie. Na przykład obserwacja siebie, patrzenie na siebie z trzeciej osoby, to też jest ciekawe i bardzo lubię w ogóle, ale tak sobie myślę po ludzku, rzeczywiście, jeżeli my myślimy, że człowiek może być wszechwiedzący, wszechmogący, jak ma patrzeć obiektywnie na świat w momencie, w którym myśli, że kiedykolwiek będzie wszechwiedzący? Nie ma człowieka, który postradał wszystkie rozumy. Dosłownie nie ma człowieka, który będzie wiedział wszystko na temat świata. Nikt nie będzie wiedział wszystkiego na temat świata. Możemy się uczyć poprzez obserwacje, doświadczenia, wiedzę, jakieś badania itd., czy nawet poprzez wiarę, ale każdy będzie miał swoje spojrzenie na to, więc tutaj wchodzi też trochę ten subiektywizm. Ale jednak, jeżeli właśnie będziemy pokorni w tym,
że to nie jest tak, że nie wiem, moje poglądy są dobre i tak, i tyle. No, to ja mam tylko rację. I już. Jakim cudem ten człowiek ma obiektywnie spojrzeć na świat, skoro myśli, że tylko i wyłącznie jego poglądy są prawdziwe? A to jest dosłownie case tych zagorzałych katolików, fanatyków i ja też kiedyś byłam tą osobą, więc wiecie. Dosłownie to jest ten case, że oni są po prostu zaślepieni i to nie jest tak, że ich wiara jest zła. Nie. To jest tak, że oni są zaślepieni na tą wiarę. Tam, nie wiem, ktoś im zrobił wodę z mózgu, albo oni są aż tak wkręceni, albo od dzieciaka mieli wkręcane. Nieważne. Po prostu, że wiecie, oni wierzą tak totalnie potężnie, że oni myślą, że tylko ich wiara jest ważna. Tylko ich wiara jest potrzebna. Oni nie są w stanie obiektywnie spojrzeć na świat, bo wszystko będą tłumaczyć wiarą. Wszystko będą tłumaczyć Bogiem, wszystko będą tłumaczyć, nie wiem, jego potępieniem albo jego nagrodzeniem kogoś. Jakby na nic nie spojrzą obiektywnie, bo będą myśleli, że tylko i wyłącznie ich spojrzenie jest słuszne. I nawet się zastanowiłam nad tym, że nagrywając do Was ten podcast i mówiąc do Was swoje opinie, które uważam za słuszne i które chciałabym szerzyć ludziom, tak naprawdę według niektórych nie muszą być słuszne i jakby uważam, że moje opinie są dla mnie słuszne. Jestem w stanie zrozumieć innych opinie. Raczej jestem otwarta, w sensie nie chcę być właśnie taka zabetonowana w swoim myśleniu, dlatego że no właśnie o to chodzi, że wolę patrzeć na ten świat obiektywnie. Dosłownie to jest to, że ja wolę patrzeć na ten świat obiektywnie. Czemu ktoś myśli tak, a nie inaczej? Czemu ktoś uważa tak, a nie inaczej? Czemu ktoś ma taką opinię, a nie taką? Czemu ktoś patrzy na daną rzecz z tej strony, a nie z tamtej? No. A równocześnie można by było mieć takie wrażenie, że mówiąc do Was o swoich opiniach, nie mam tej pokory, że uważam, że jestem wszechwiedząca. Nie jestem. Ja po prostu z Wami gadam, bo lubię gadać. Naprawdę, lubię gadać. I lubię gadać o swoich poglądach, o swoich przemyśleniach i tak dalej, więc why not? Nie, ja nie jestem wszechwiedząca i nigdy nie będę. I nikt z nas nie będzie wszechwiedzący nigdy. O, tutaj mamy o wierze irracjonalnej i wierze racjonalnej. Przez wiarę irracjonalną rozumiem wiarę w człowieka lub ideę opartą na poddaniu się irracjonalnemu autorytetowi. W przeciwieństwie do tego wiara racjonalna jest przekonaniem, które ma swe źródło we własnych doznaniach myślowych i uczuciowych. Czyli tak, przynajmniej według mnie, jak ja to rozumiem, jeżeli wierzymy w coś ze względu na to, że to nam pomogło, że my to czujemy, że my to przeżyliśmy, że tak nam intuicja powiedziała, że to jesteśmy my, to jest racjonalne. Ale jeżeli wierzymy w coś, bo nie wiem, ktoś tak powiedział, bo ktoś powiedział, że to fajne, bo ktoś powiedział, że to jest najlepsze remedium na całe zło, to jest irracjonalne. Że tak naprawdę od nas się wszystko zaczyna, że każdy z nas jest źródłem swojego własnego życia, jest źródłem swojego własnego losu, jest źródłem tego, kim jesteśmy. Każdy z nas ma źródło w sobie, nie gdzieś na zewnątrz, w sobie. I mam kolejny cytat na ten sam temat. Podczas gdy wiara irracjonalna jest przyjęciem czegoś za prawdziwe jedynie dlatego, że tak twierdzi jakiś autorytet czy większość ludzi, wiara racjonalna ma swoje źródło w niezależnym przekonaniu opartym na własnej produktywnej obserwacji i myśleniu, często wbrew opinii większości. Ej, totalnie dosłownie przed chwilą to powiedziałam. Przysięgam Wam, nie czytałam tego cytatu. W sensie, jak czytałam tą książkę, to czytałam ten cytat, ale teraz nie przeczytałam tego cytatu i powiedziałam Wam to, co myślę i teraz w tym cytacie okazało się, że to jest to samo, co ja myślę. Nie ukrywam, że czuję troszeczkę dumę z siebie. Ale nie no, serio, no ja tak uważam. Ja uważam, że to jest po prostu samo sedno. Kolejny cytat. Póki nie mamy wiary w trwałość istnienia naszego ja, póty nasze poczucie tożsamości jest zagrożone.
Stajemy się wówczas zależni od innych ludzi, których aprobata staje się podstawą naszego poczucia tożsamości. Jedynie człowiek, który ma wiarę w siebie, może dochować wierności innym, ponieważ może być pewny, że pozostanie taki sam w przyszłości, jaki jest dzisiaj, a zatem, że będzie czuł i postępował tak, jak się tego obecnie spodziewa. Tutaj się trochę zgodzę, trochę nie zgodzę, bo zgadzam się z tym, że nie warto być zależnym od innych ludzi, że warto mieć poczucie własnej tożsamości, ale równocześnie nie zgodzę się z tym, że jakby człowiek będzie pewny, że pozostanie taki sam w przyszłości. Każdy człowiek może być pewny swoich przekonań, ale się zmienić. W sensie takim, że po prostu, nie wiem, proza życia sprawi, że ktoś się zmieni w jakimś stopniu i nie mówię tutaj o radykalnych zmianach, no nie? O tym, że ktoś jest zależny od środowiska, w którym żyje właśnie i że po prostu on się próbuje dostosować jak w kalejdoskopie. Tylko że po prostu ktoś cały czas czuje się sobą, ale coś sprawiło, że jednak, nie wiem, na dane sytuacje reaguje inaczej. I mówię tutaj o bardzo delikatnych zmianach, ale uważam, że one u każdego człowieka występują w życiu. I zgadzam się z tym, że jedynie człowiek, który ma wiarę w siebie, może dochować wierności innym. Pomimo tego, że uważam, że delikatne zmiany w każdym z nas zachodzą, to jedynie człowiek, który wierzy w siebie i w swoje poczucie tożsamości, będzie na tyle pewny tego, kim jest i że ma tą swoją tożsamość, że jest w stanie też być wierny innym, bo jest wierny sobie. A jeżeli ktoś nie jest wierny sobie, to nie jest w stanie być wierny innym. Dobra, powiem Wam szczerze, kończy mi się pamięć w telefonie, nie mam też za dużo czasu, więc przeczytam Wam resztę cytatów, które mam zaznaczone i zostawiam do Waszej interpretacji. Właśnie istnienie tej wiary stwarza różnicę pomiędzy wychowywaniem a manipulacją. Wychowywanie jest równoznaczne z udzielaniem pomocy dziecku w realizacji jego możliwości. Przeciwieństwem wychowywania jest autorytarne kierowanie, oparte na braku wiary w rozwój tych możliwości i na przekonaniu, że dziecko będzie takie jak trzeba, tylko jeśli dorośli wpoją mu to, co uważają za pożądane, a usuną wszystko, co wydaje im się niepożądane. Nie trzeba wierzyć w robota. Jest martwym przedmiotem. Odwaga rozpaczy jest przeciwieństwem odwagi miłości, tak samo jak wiara w siłę jest przeciwieństwem wiary w życie. Miłość jest aktem wiary. Każdy, kto ma mało wiary, ma mało miłości. Jeżeli człowiek nie jest produktywny w innych dziedzinach, nie jest również produktywny w miłości. Jeżeli człowiek ma być zdolny do miłości, musi wznieść się na wyższy poziom. Machina ekonomiczna musi służyć jemu, a nie on jej. Człowiek musi mieć zapewniony udział w doznaniach, w pracy, a nie tylko w najlepszym razie w zyskach. Społeczeństwo trzeba zorganizować w taki sposób, aby społeczna, przepojona miłością natura ludzka nie została oddzielona od społecznego życia, lecz stopiła się z nim w jedność. I z tymi myślami Was zostawiam. Dawajcie znać, co o tym sądzicie. I co? Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Love ya so much.